Mam nadzieję, że to ostatni dzień na pustyni. Jak nie ma się motywacji, żeby wyjść, to bardzo motywujące jest zrobienie sobie sepuku, czyli odkręcenie zaworu materacu. Wtedy trzeba już wstawać. It's really not cold. Najpierw trzeba wyjść ze śpiwora. Nigdy nie chce się tego robić, bo jest zimno na dworzu. W sensie poza łóżkiem. Koszulę ubieram. Koszula jest obleśna i brudna, śmierdząca i taka wilgotna i zimna oczywiście. Także zaczynamy hardkorowo od mocnych, ostrych doznań. Następnie spodenki. Ja chodzę bez gaci, także same spodenki, równie obleśnie, równie zimne. O, kojoty wyją. No takim najczęstszym problemem rano jest to, że po prostu jest zimno w nogi. No albo ubiera się kalesony, te leginsy, albo jak się nie chce później wstawać, żeby się przebierać, to się nie ubiera nic i się po prostu marznie. Następnie ubieram sztywne od potu, brudne skarpety. Najpierw linery. Oczywiście z rana trzeba się pobawić trochę, żeby trafić palcami w skarpetki. Nie jest to takie proste. A zapomniałem dodać, że skarpety śmierdzą tak, że zastanawiasz się, co się dzieje. Albo czy, nie wiem, czy to możliwe, że to skarpety. Pora na drugą parę skarpet. Moje już porwane i połatane. I oczywiście gaitersy, czyli po polsku stóptuty. Mało znane słowo. Najbardziej obleśna część, bo one są całe w kurzu. Jeżeli się o nich zapomni teraz, to później, jak już się jest gotowym prawie do wyjścia, to się je znajduje gdzieś i trzeba zdejmować buty, żeby je ubrać. I zdarza się to bardzo często niestety. Buty, zaglądamy do butów, czy nie ma żadnych tam węży, pająków, czarnych wdów, innych skorpionów. No taka codzienność, no. Głęboki skłon. Suwak w namiocie mi się rozwalił. Zobaczmy, jak tu na zewnątrz wygląda. Ciemno jak w dupce jeszcze. No. Dobra. Pierwsza przyjemna rzecz nad ranem, czyli ubranie puchówki. Kurtka puchowa to jest to, co chcecie zrobić rano. Od razu cieplutko, czapeczka na głowę i gotowy do siusiania. Na koniec poduszeczka. Wyciągam plecor. No i teraz czemu muszę wszystkie ubrania od razu po przebudzeniu z siebie zdjąć? Dlatego, że ja się pakuję w ten sposób, że ubrania idą na sam dół. Witaminy,
nastawy, B-kompleks i jeszcze magnes będę miał zaraz od koleżanki. Z filtrem do wody trzeba spać, bo jak zamarznie, bo w nim zawsze trochę wody zostaje i jak temperatura spadnie poniżej zera, to może Wam rozwalić filtr i wtedy jesteście bez wody. Tymczasem robi się jasno. Do plecaka wsadzam worek na śmieci, taki lepszy, co chroni mnie przed zmoknięciem rzeczy. Plecak nie jest wodoodporny. Pierwsza idzie mata, karinata do spania. Elektronika. W tym momencie zaprzestaję pakowania. Wyjmuję sobie torbę z jedzeniem. I z torby wyjmuję sobie już batony na później. Wyjmuję torbę numer 1 ze śniadaniem. I normalnie jem śniadanie teraz, czyli płatki owsiane z gorącą wodą. Mieszam, żeby się nasiąkły, i z trail mixem, czyli z orzechami i z czekoladą, z suszonymi owocami. No i z takim kakałem też, żeby nadać jakiś smak. Ale dzisiaj, żeby szybciej to wszystko zrobić, żeby wykorzystać czas, bo dzisiaj będzie bardzo gorąco, to dzisiaj tylko gorąca czekolada i drogę. Właśnie się zorientowałem, że zjebałem. Powinienem najpierw zagotować wodę, a później wsypać kakao, bo teraz muszę cały czas mieszać, żeby się nie przypaliło. Oczywiście trzeba uważać, co się robi. Na przykład jakby wiał wiatr, to musiałbym tutaj jakoś inaczej to poustawiać, bo zagać mi tropik na ogień i wtedy nie miałbym tropiku, bo miałbym dziurę wypaloną. Ci bardziej spostrzegawczy zauważyli pewnie, że zmieniłem kubek na 650, na większy. Znalazłem w Hikerboxie i pomyślałem sobie, wezmę go. Zawsze musiałem 2 razy gotować wodę na obiad i tak dalej. Teraz mówimy dzień dobry do naszych sąsiadów. Good morning. Good morning. No, starczy tego. Oczywiście nie wypiję 650 ml kakao, chociaż w sumie czemu nie? Ale założenie było takie, żeby się podzielić. Sharing with your neighbor with the good stuff. Tak wygląda moja torba z jedzeniem. Pakuję wszystko już łącznie z kuchenką i z widelcami i takimi rzeczami tutaj do środka i zamykam to. Normalnie tyle czasu mi to nie zajmuje, ale muszę tutaj nagrywać, więc trochę więcej schodzi i robi się jasno. Taki normalny, typowy dzień to jeszcze najpierw robię ćwiczenia, a później dopiero jem śniadanie. Ale no mówię, dzisiaj specjalnie szybko wstałem, żeby uniknąć upału, więc dzisiaj się ograniczę do prostego rozciągania tam tylko nóg i lecimy, bo słońce wschodzi, słońce jest nieubłagane. Na elektronikę idzie jedzenie. Piwór dookoła. W sensie namiot, nie piwór, namiot. To oczywiście nie idzie do worka na śmieci, bo bez sensu. I reszta rzeczy. Paliwo. My mówimy na to gaz. Tutaj jak mówię gaz, to wszyscy myślą, że chodzi o pierdy. To się nazywa po angielsku fuel, paliwo. I znowu
taki średni moment, kiedy trzeba zdjąć puchówkę i ją schować. Trochę zimno. Nie jest tak zimno jak wczoraj. Wczoraj na przykład ręce mi zamarzały. Musiałem ubrać podwójne rękawiczki. Dzisiaj jest naprawdę cieplutko rano. Wszystko ujebane. I na koniec śmieci. Jeszcze ząbki trzeba umyć. Normalnie jem później batony, ale że nie jem śniadania dzisiaj, więc dzisiaj tylko gorąca czekolada i baton. Pamiętajcie, ruch wymiatający. Rękawiczki z Decathlona, bardzo ładnie. O. No i właśnie, i takie rzeczy dzieją się codziennie. Nie ma drugiej rękawiczki i jest gdzieś w środku. I chuj, trzeba wszystko wyrzucić albo grzebać po omacku. Ja pierdolę. Dobra, nie ma tragedii, znalazłem, jednak na plecaku była. Poranna zamuła jak zawsze aktywna. Ostatnia rzecz jaka robię, to otwieram aplikację do szlaku. To już samo w sobie jest zaprzeczeniem bycia offline i z daleka od cywilizacji. W sumie ja jedynie z czego korzystam z tej aplikacji to woda, gdzie jest woda. I woda z tego co kojarzę jest 6,5 mili przede mną, także no z 2,5 godzinki. I sprawdzamy jeszcze, czy czeka nas jakieś wchodzenie pod górę. No, będą jakieś góry i doły. Akurat woda jest w dole, czego można było się spodziewać. I później po wodzie mega do góry. Tu jest woda, a tu jest różnica 1500 stóp do pokonania, także będzie dzisiaj ciekawie. Żartowałem, tak naprawdę ostatnią rzeczą jest włączenie trackingu w moim GPS-ie i wy możecie mnie oglądać na mapie, czego raczej nikt nie robi. Dobra, tak wygląda mój plecor. Jest mega leciutki dzisiaj, bo nie ma w ogóle wody już prawie. No, zostało mi, nie wiem, może z 3/4 kubka wody na te 2,5 godziny, a później będzie już woda do uzupełnienia, także spoko. Okulary, żeby nie zgubić, gumką ściągnięte. Tutaj wchodzi kamera do tej kieszonki. Kamera jest na takim statywie małym, także ten statyw tutaj wchodzi, kamera jest tutaj i kamerę obciągam gumką, żeby też nic nie spadła, nie ruszała się. To mam na ramieniu. Tu taki bidon jakby. Tu mam kasę i telefon, słuchawki, jakieś batony, takie rzeczy. Wody równomiernie po obu stronach, żeby zachować balans. Krem do opalania. Tu trzymam bandanę i pokrowiec na kamerę. Moja karimata, do karimaty wkładam normalnie Aspada. Aspad to jest podkładka pod dupę tak zwana, czyli to, ale dzisiaj za ciasno to zwinąłem i muszę tutaj trzymać. Kapelusz do wyciągnięcia niedługo, kiedy wyjdzie już słońce. Tutaj mam poncho na deszcz i system do filtrowania wody, czyli torebkę i filtr. To chyba wszystko. Czas w drogę. Sally is already ready. Nie za mocno, nie za lekko. Inaczej się rozwiążą. And off we go. Kijeczki. Proszę bardzo. I w drogę.
6 nad ranem. O wow. Władze amerykańskie usilnie się starają, żeby ludzie nie jeździli crossami i innymi quadami. Tak jak tutaj widać. Dlatego też mamy całą taką barierkę, żeby ludzie nie mogli wjechać crossami. No ale co to za przeszkoda jest? Dla chcącego nic trudnego. Często też można po prostu bokiem przejść. I szlaki są porozjeżdżane przez składy często. Co to się odpierdala? Kto wypasa krowy w takim miejscu? Panie i panowie, 1000 kilometr z buta. Jeszcze 2 miesiące temu bym w to nie uwierzył. Powinniśmy iść, korzystać z tego, że wstaliśmy tak bardzo rano, ale nagrywamy, stajemy cały czas i nagrywamy krowy i inne takie rzeczy. Nie wiem, kto wypasa tutaj krowy, na takim pustkowiu nic tu nie ma, ale ktoś wypasa i właśnie krowy są bardzo zestresowane, bo kojoty są w pobliżu. Może uda mi się nagrać, koleżance udało się nagrać kojota z daleka. Pokażę wam tylko, jak krowy uciekają chyba, zobaczymy. Ale to jest też właśnie, pokazuje, jak bardzo szukamy sensacji tutaj na szlaku, bo po prostu ta codzienność jest nudna, no nudna jest, nie? Idziesz i idziesz, ten krajobraz za bardzo się nie zmienia, przynajmniej tutaj na pustyni. Cieszymy się, że już stąd wychodzimy, to jest ostatni dzień na pustyni. Prawdopodobnie. No i co? No i właśnie znaleźliśmy sensację. No, kojoty gonią krowy, no to jest niesamowite, proszę Państwa. Codziennie pewnie się to tu dzieje, a dla nas niebywała sensacja i coś nowego. There's a coyote or a fox. It's a coyote. They're really on edge because of that coyote, probably. Po kilkudziesięciu minutach zazwyczaj robi się ciepło, słońce już schodzi, ty się zaczynasz pocić, pora zdjąć puchówkę. Ja zmieniam
na kapelusz, bo słońce już zaczyna mnie razić. Ale jeszcze nie będę się smarował kremem na razie. Bo krem działa tam wiadomo tylko jakiś czas, a to jeszcze nie jest wysokie słońce. Kiedy pod górę ciężko, audiobook, żeby skupić się na czymś innym, a nie na tym, że jest ciężko. I wtedy za kilkadziesiąt minut w magiczny sposób znajdujesz się nagle na górze. Właśnie wysmarowałem się cały kremem. Nóżki. To co wystaje poza ubranie. No dłonie to się same wysmarują. Twarz i kark. I to wszystko. Oczywiście. O, 30 mam. A myślałem, że kupiłem 50. Ale działa na razie. Doszliśmy do punktu z wodą, które jakiś kolejny dobry człowiek uzupełnia, i siadamy gdzieś tutaj i zrobimy sobie przerwę, bo to już jest 6,5 mili na dzisiaj, czyli co najmniej 10 km około. No i czas na przerwę. Jak Joey trzymam tutaj sporka. Spork to inaczej spoon and fork. Spork. Z 15 minut temu sobie stanąłem na szlaku i zamoczyłem sobie płatki owsiane w wodzie i dodałem trochę trail mixa. Orzeszki widać. No i czas na konsumpcję. You wanna sit down? Jak się mocno skupię, to nawet trochę smakuje, jakbym miał mleko zamiast wody. Ale tylko jak się mocno skupię. Strategia polega na tym, żeby w takim miejscu wypić przed wyjściem litr wody na hejnał, żeby nie musieć brać więcej wody ze sobą na plecach. Także na zdrowie. Następna woda za 13 mil, ale my już dzisiaj zrobiliśmy 6,5, więc raczej tam dzisiaj nie dotrzemy. Noga sali raczej jej nie pozwoli. Także trzeba wziąć wodę na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, na kolację i na rano też. No myślę, że zrobimy jakieś 8, 9, może 10 mil jeszcze. I wtedy rano będziemy mieli do przejścia 3 do 5 mil do wody, także bardzo podobnie będzie jak dzisiaj. No jeżeli chce się być bohaterem w swoim domu, to pomaga się kontuzjowanym. No i właśnie Sali ma jakąś kontuzję nogi, więc ja będę niósł, ona niesie tylko 1 litr, który będzie na bieżąco piła, a ja niosę 5,5 litra wody. Ale za to już nie mam prawie jedzenia, także jest spoko. Wczoraj też tyle samo niosłem. I tutaj jeszcze do przefiltrowania później woda. W tym miejscu oprócz wody jest też taki hand sanitizer, czyli jak to się nazywa po polsku, nie wiem. No ten środek do dezynfekcji rąk, więc skorzystam z tego faktu i
załatwię swoje potrzeby. Właśnie się tutaj schowałem trochę, także czas przykucnąć. That looks good. Here you go, Colonel. Very good, Malcolm. Thank you. Zawsze myślałem, że to będzie większy problem, żeby się załatwiać na szlaku, ale wiem, że trudno sobie to wyobrazić, ale jak tutaj się już jest i się idzie i ma się tyle tych niedogodności, to naprawdę to w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. To jest po prostu jedna z wielu czynności, którą trzeba zrobić i tyle. Tutaj może dodam taki komentarz, że organizacja tego szlaku PCT wymaga, oficjalnie powinno się nie zostawiać w ogóle śladu po sobie na szlaku, czyli zbierać również zużyty papier toaletowy. I wyobrażacie sobie, że niektórzy ludzie to robią? Normalnie mają torebkę i zbierają swoje zużyte papiery toaletowe z kupą. Czaicie to? Opuszczamy water cache, jak to się nazywa. Nie zjadłem dostatecznie dużo, także będę wcinał teraz Cliff Bara. Cliff to jest taki baton energetyczny. Dobre są. Skomentuję jeszcze teraz sytuację z wodą. Wyobraźcie sobie, że wczoraj mieliśmy podobny dzień, że trzeba było przejść jakieś, powiedzmy, 6 czy 8 mil rano do wody i to było właśnie też takie miejsce utrzymywane przez jakąś dobrą duszę. No i takie rzeczy właśnie się dzieją. Nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Na pewno nie wiatr zrywający mi kapelusz, bo ten wiatr ratuje mi dupę teraz. Gdyby tu nie było wiatru, to bym się palił. A jest jakoś po 9 rano dopiero. A więc wyobraźcie sobie, że wczoraj to miejsce, z którego wzięliśmy wodę, a to miejsce było 11,5 mili stąd. Wzięliśmy wodę tak na cały dzień i teraz gdyby tam nie było wody, to musielibyśmy wodę wziąć jeszcze dzień wcześniej. A gdyby nie było wody tam i tutaj, to musielibyśmy tachać wodę na 3 dni, co jest około no minimum, takie już minimum to jest 3 litry na głowę na dzień. Także bardzo dobrze, że ktoś utrzymuje te punkty z wodą. No tutaj już trochę się robi mało tej wody, także następni mogą mieć przypał. Fakt, że tutaj niedaleko 6 mil stąd jeszcze jest jakieś bagno czy coś tam, gdzie można wodę z kałuży zebrać, ale jest ciężko dostępna z tego co słyszałem, także my bierzemy wodę stąd, bo jest dobra i czysta. Chociaż mimo, że woda jest z tych baniaków takich na automaty z wodą, do automatów z wodą, to ludzie nam mówili, żeby lepiej filtrować tą wodę, bo zdarzały się przypadki, że właśnie ludzie po wodzie z takich miejsc chorowali, biegunkę mieli. Idziemy dalej. A na tą górę przede mną będę musiał się wdrapać aż na samą górę. Patrzcie, jak sobie ktoś postrzelał w znak. Widzicie to? Ameryka. Ciężko, ale dobrze. Niektórzy by powiedzieli, że im ciężej, tym lepiej. Jeszcze do całkiem niedawna zmagałem się z natrętnymi myślami, z takimi lękami, że zaraz mi tu gdzieś wyskoczy jakiś wąż i mnie ukąsi, albo jakiś, nie wiem, puma, bo oni tu mają pumy, ale od niedawna uspokoiłem się.
i mogę się skupić bardziej już na, jak w zasadzie nie wiadomo na czym, na otoczeniu chyba bardziej. Też trochę tych węży już widziałem, nie? Wczoraj właśnie spotkałem takiego wielkiego. No i już co, już się tak nie bałem. To one są bardziej jednak przestraszone niż my. Najchętniej, żeby jeszcze bardziej powalczyć z moim lękiem do węży, najchętniej to bym go złapał do ręki, ale to już by było głupie, takie kuszenie losu. Tymczasem zrobiłem już całkiem sporo elewacji. Widzicie tę ścieżkę tam? Tam niedawno byłem. To niesamowite, jak daleko można zajść na nogach. No a wcześniej tam po tej górze gdzieś się szło. A teraz jestem tutaj. Teraz już każdy krok nie sprawia mi bólu, tak jak kiedyś przy tych niskich butach. Ale i tak czuję taką obolałość przy każdym kroku. Stopy się jeszcze nie przyzwyczaiły, za długo miałem przerwę chyba w THCP. Ale oprócz tego jeszcze zaczęły mnie obcierać spodenki. Ten wbudowany taki liner, co jest w spodenkach sportowych, zaczął mnie obcierać w kroczu. Niektórzy ludzie stosują wazelinę w kroczu, bo ich obciera. No ja nie przewidywałem czegoś takiego, nie miałem wazeliny, ale okazuje się, że dzień przed tym, jak zaczęło mnie obcierać, czyli jakieś 3 dni temu, znalazłem wazelinę na środku szlaku leżała. Trochę pomaga, ale i tak czasami przy pewnych ruchach przytrze. Góra, Mariusz, góra! Dajesz. Beka, że takie myśli się pojawiają. To nie jest tak, że ja to specjalnie, znaczy teraz specjalnie powiedziałem na głos, ale wcześniej zapałem się na tym, że pojawiły się takie myśli właśnie. Góra, Mariusz, góra. Automatyczna motywacja jakaś się załączyła. Już prawie byliśmy u szczytu, ale Sali zabolała noga strasznie i musieliśmy zrobić przerwę wcześniej, tak z 40 minut wcześniej niż planowaliśmy. Kontuzje są bardzo częste, już parę razy słyszałem, że ktoś leciał do domu na 2 tygodnie na przykład, żeby odpocząć. Jeden ziomek powiedział, że to już jest jego 3. tydzień zero, że 3. tydzień już siedzi na szlaku gdzieś w jakimś miasteczku, żeby zaleczyć swoje kontuzje. No mnie na szczęście omijają takie rzeczy. Mam nadzieję, że Sali tutaj wyzdrowieje szybko i będziemy mogli dalej iść, bo dobrze się idzie razem. Say what's happening to you. I'm having sharp pains in my leg when I walk. It's just random sharp pains that are pretty painful. What do you think it is? Shin splints, I guess. Shin splints? Mm-hmm. I'm chewing with my mouth open. In Polish it's ciumkać. No, am I supposed to say chumkach? Once more time? Chumkach, what? Nice! Patrzcie na to, co się wyprawia, nie? Okazuje się, że mrówki lubią chyba pot. Albo coś, nie wiem. Coś innego w skarpecie. No slowly. Po prawie 3 godzinach ruszamy dalej. No, Sali to ledwo idzie. Kiepsko to wygląda. Czas na codzienną porcję widoczków. Są tutaj takie małe muszki, które nie wiem czemu lecą prosto do nosa i ty je później wciągasz z powietrzem. I to jest bardzo irytujące, ale teraz już ich nie ma. Także mogę pokazać swoją prawdziwą twarz. Mogę zdjąć okulary. Po 13,3 milach dzisiaj rozbijamy obóz. Sali już ledwo wszędzie,
Także zostaje jutro 15 mil do zrobienia. Mam nadzieję, że jakoś to zrobimy. No i teraz co? Wybieram miejsce. Myślę, że się tutaj zmieścimy. Oczyszczam z kamieni, z szyszek, z jakichś główien, wyrównuję mniej więcej i rozbijam namiot. Właśnie chciałem zrobić timelapsa z rozstawiania namiotu, ale coś się nie włączyło. Także namiot rozstawiony, pakuję rzeczy do środka i tyle, jedzenie. Z wodą nigdy nie wiadomo. Dzisiaj wyszło tak, że niby zapowiadał się gorący dzień i tak dalej. No było gorąco, ale trochę wiał wiaterek. Rano też szliśmy, bardzo rano, więc jakoś nam się upiekło i nie piliśmy tyle wody, ile zakładałem, więc ogólnie skończyło się na tym, że teraz najbliższe źródło wody jest jakieś powiedzmy 5-6 mil stąd, czyli 2 godziny rano, 2,5 może. A my nie wypiliśmy prawie nic, no wypiliśmy po butelce wody, czyli ja jakby mam, no zostało mi 5 litrów wody. No ale dobrze, przynajmniej nogi sobie umyję, nie? I jeszcze po taką dużą górę dzisiaj się wspinaliśmy, nie? I ja z tym całą wodą i tak dalej. No ale cóż, tak właśnie i o to chodzi, że tego się nigdy nie przewidzi. Zawsze lepiej wziąć więcej. Chcieliśmy wziąć jeszcze więcej, bo to mogłoby być za mało. Na przykład wczoraj to by było na styk. Nigdy nie wiadomo. No i teraz bierzemy się za gotowanie. Właśnie tu koleżanka Sally będzie gotować wodę. What are you doing, Sally? Smelling smelly herbs, plants. What is it? I think it's sagebrush. It's really, really nice. Sagebrush. Nie mam pojęcia, co to jest. Sally, what are we eating today? Garbage. Woda się dogotowuje. No i pokazuję, co będę jadł. W takim kubku po lodach tak zwany cold soaking można robić, czyli zalewać wodą na zimno. Czasami zalewam na zimno, w przypadku zupek chińskich to się nawet sprawdza, ale teraz będę jadł coś lepszego trochę. To dzisiaj wcinam knora, ostatnie co mi zostało. To są takie gotowe dania, 310 kalorii, kilokalorii. Nie wiem czemu w Stanach zamiast kilokalorii używa się kalorii. Na pewno jest więcej. Smak parmezan i to jest szpinak, parmezan, no i pasta, tak, czyli makaron. Do tego będę miał tuńczyka, sweet and spicy. Zazwyczaj biorę z jalapeno, jak jest. Tak to wygląda. No, tuńczyk w kawałkach po prostu z jakimiś przyprawami. To ma 90 kilokalorii. Woda się gotuje. No i został ostatni kawałek sera jeszcze, także wkładam tutaj sera i to będzie tyle. Mam jeszcze zupkę chińską. Taki typowy dzień zjadam właśnie coś takiego plus zupka chińska jeszcze w drugim kubku. I tak wygląda mój obiad, czy obiad-kolacja. Zalane wodą, wymieszane. Zakręcam i do śpiwora, żeby nie straciło temperatury. Śpiwór już nadmuchany, nie dmucham płucami, tylko do tego śpiworu jest taka oto zabawka, torba. Tutaj ma taki wentyl, to się nakłada, zaciskasz z powietrzem w środku. Teraz mam jedną rękę, także malutko to jest. No i w ten sposób to dmucha. Tak sprawnie to idzie 2 rękoma. A tutaj w śpiworze grzeje się moje jedzonko. I tak wygląda mój dom.
W oczekiwaniu na jedzonko jeszcze umyję sobie nóżki. I pora jedzonka. Najlepsza pora dnia. Można odprężyć wszystkie mięśnie. Jeszcze mam majonez z Hiker Boxa jakiegoś tam. Także jeszcze sobie takie głupoty tu dodaję czasami, żeby tylko zwiększyć kaloryczność. Śmietnik. No i tak wygląda życie na pustyni. Na szlaku Pacific Crest Trail. W brudzie, smrodzie, pyle. Nie uwierzycie, jakie to jest dobre. Się w pale nie mieści, jakie to jest dobre, jak bardzo smakuje. I to tyle. Wkładam, myję ząbki, wkładam zatyczki do uszu, żeby nic nie słyszeć, się niczym nie martwić. I idę spać. Tak to wygląda. Wcale mi się to nie podoba, takie chodzenie cały dzień. I have a YouTube channel. Can you record me?